Siema. Przywitaj się. Siema. No. Dzisiaj parę słów na temat, czy zawsze jesteśmy słabsi w pozycji, jeżeli negocjujemy z zakupowcem. A jeszcze przed czołóweczką chcę wam powiedzieć, że podobno z negocjacjami to jest tak jak z, jak to powiedzieć ładnie, bo chciałem powiedzieć, że z pędzeniem. Wydalaniem gazów. Puszczaniem. Puszczaniem gazów. To znaczy, musisz uważać, żeby nie za mocno, nie? Nie napinaj się. Nie napinaj się za bardzo, bo będzie źle. Ale najpierw czołóweczka i wracamy. Okej, to witajcie. Słuchajcie, właśnie nam się wydaje, że jeżeli przystępujemy, bo chcemy coś sprzedać, mamy spotkanie z zakupowcem i to jeszcze jakimś zakupowcem takiej profesjonalnym, z działu zakupów, z jakiejś sieci i tak dalej, to często nam się wydaje, że jesteśmy na pozycji straconej, dlatego że, bo on występuje z pozycji siły, nie? I tutaj już tylko to, co nam zostaje, to po prostu spuścić majty na start i powiedzieć, no to jedziemy, no tak, więcej już nie mogę, to co mogę, to dałem i dziękuję, koniec. No a on jeszcze, no to jeszcze troszkę, dobra. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę z tego, że tak jak przy sprzedaży, jedną z takich zasad dobrej prezentacji oferty, badania potrzeb jest empatia, gdzie musisz wchodzić trochę w buty klienta, żeby go zrozumieć. Tak tutaj działaj też na swoją korzyść empatycznie, to znaczy usiądź trochę w butach swojego zakupowca i zobacz, że to wcale nie jest takie proste zmienić dostawcę, że to nie jest wcale takie proste zdecydować się na kogoś innego, że oni też są do ciebie w jakiś sposób przyzwyczajeni, znają zasady współpracy z tobą, znają już twoje produkty, wiedzą czego mogą się spodziewać. To są całkiem fajne rzeczy, które wynikają przy okazji współpracy z tobą. Tak, źródło siły w negocjacjach to w zasadzie są takie dwa główne źródła. Pierwsze to jest wiedza. Wiedza o tym, jakby o jego interesach, o jego priorytetach, o tym, że prawdopodobnie też ktoś na niego będzie krzyczał albo on ma problem z tym, jeżeli by ciebie miał zastąpić kimś innym. Z drugiej strony to jest BATNA bezpośrednio, czyli The Best Alternative to a Negotiation Agreement, czyli jakby to, czym jakby alternatywa do negocjowanego porozumienia teraz, czyli jeżeli twój zakupowiec ma taką alternatywę realną, rzeczywistą, no to oczywiście będzie bardziej twardy w negocjacjach. Tak samo ty, jeżeli byś swój towar czy swoją usługę mógł w tym samym czasie sprzedać komuś innemu, nawet za niższą cenę, ale to jest twoja alternatywa. Wiesz, że ona wyznacza ta alternatywa, na ile możesz negocjować. Twój próg, nie? Jakiś Twój taki. próg. I teraz popatrzcie, gra się toczy o to, że zakupowiec prawdopodobnie będzie bardzo często tworzył taką alternatywę, to znaczy będzie mówił, że ją ma, będzie mówił, w jakiej cenie ma taką alternatywę i będzie straszył tym, że odejdzie. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że BATNA nie zawsze jest realna. Czasami nie mamy BATNY, czasami mamy tylko WATNę, czyli The Waste Alternative, czyli co się może stać najgorszego, nie? I tutaj warto zdobywać wiedzę na temat tego, przygotować się wcześniej, ogarnąć sytuację właśnie pod kątem empatii, czy ten człowiek po drugiej stronie ma realną alternatywę, na ile ona jest realna, na ile, jaką ma batnę, jak silną ma batnę i tak samo my, jaką my mamy batnę i co się może strasznego stać, jeżeli byśmy tam nie Od weszli. strony psychologii behawioralnej, pamiętajcie, jest taka złota zasada najlepszych amerykańskich psychologów, którzy mówią, że ta krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Pamiętajcie, że im bardziej się napina przy negocjacjach, im bardziej pokazuje siłę, tak mówią też nasi specjaliści od psychologii z polskich siłowni, im bardziej napięty, tym mniej w środku, nie? Czyli generalnie pamiętajcie o tym, że jak ktoś krzyczy, jak ktoś to jest taka fajna podpowiedź, którą takiemu człowiekowi można zostawić. Ona brzmi: nie strasz, nie strasz. Tak, i zmierzamy, zapętlamy do tego samego. No, powodzenia, miłego dnia, trzymajcie, pamiętajcie empatycznie, ale też nie dajcie się empatycznie. To znaczy pamiętajcie, że macie świetny produkt, świetną usługę, macie zasady i ścieżki współpracy wypracowane. To są bardzo mocne argumenty negocjacyjne. Trzymajcie się. Siema.